Siemanko, pozdrawiam serdecznie z naszego pięknego mieszkania. Dzisiaj będzie odcinek troszkę wyjątkowym ze względu na to, że wysyłam Ale do Turcji i dodatkowo przekazuję jej pałeczkę. Będzie pierwszy raz w roli prowadzącego. Słuchajcie, trochę się stresuję, szczerze mówiąc, także bądźcie łaskawi, bo to będzie mój pierwszy i prawdopodobnie ostatni vlog na tym kanale. Także dobra, ruszamy na lotnisko, a wy oglądajcie ten odcinek. Żegnaj! Uwaga, to jest ostatni look na moje stare zęby. Jestem już w Mumbaiu, w Indiach i za każdym razem, jak tutaj mam przesiadkę, to powiem wam szczerze, tęsknię za Indiami i no pewnie trzeba się będzie niedługo wybrać. No i witam się z wami, kochani widzowie ze Stambułu. Słuchajcie, super to jest, że Flymedica, bo jestem tutaj we współpracy z Flymedica, tak fajnie wszystko opisuje, że ja dokładnie wiem, co mam robić. Czekasz na mnie, kierowca. Idę do wyjścia numer 13. Wszystko jest pięknie oznaczone, ja się czuję zaopiekowana. No i patrzcie, tutaj 13 wyjście, tutaj już pan na mnie czeka, bierze mi walizeczkę i idziemy do samochodu. No i zobaczcie, już sobie wsiadam do autka. Thank you. Jakby ktoś się zastanawiał, jak pogoda w Stambule w lutym. To pan tak, no tak średnio bym powiedział, no tak średnio. Ja właśnie zobaczyłam, że to nie jest deszcz, tylko to jest, słuchajcie, grad. No i dojechaliśmy do hotelu. Tak się nazywa. No, powiem wam, że pięknie. Jak przylatujecie z Flymedica, to zawsze macie takie naprawdę dobre hotele, ale zobaczcie, to mnie urzekło. Mega urocze. Dziękuję bardzo. A tu jeszcze łazieneczka i ja, i mój uśmiech, który niebawem będzie już ulepszony. Ja ogólnie nie mam złych zębów. Ja chcę, żeby te licówki były podobne do moich zębów, ale żebyście zrozumieli, dlaczego ja te zęby w ogóle robię. Bo nie podoba mi się ich kształt. One są nierówne. Jeszcze wam później na zbliżeniach to pokażę. Współpraca z Flymedica wyszła z mojej inicjatywy. Mi się bardzo zęby Piotrka podobały. I stwierdziłam, że też takie chcę mieć, bo naprawdę jak się pracuje w kamerze, to się zwraca uwagę na wszystko. A w pewnym wieku, wiecie, no te zęby nie będą wyglądały lepiej, tylko będą wyglądały coraz gorzej. Te przestrzenie między zębami już są takie, wiecie, ta przejrzystość zęba jest taka nie do końca. No ja nie byłam zadowolona. Wybielanie też nie dawało mi takiego efektu, jaki bym chciała. Zresztą, no mówię, będę wam to pokazywała na zbliżeniach. No i poprosiłam Piotrka, żeby zapytał Flymedica właśnie a propos współpracy. Jestem bardzo zadowolona, bo ja od początku wiedziałam, że ja chcę te zęby zrobić we Flymedica, bo tam robił Piotrek i ma świetnie zrobione, bardzo mi się podoba efekt. Także, no, także wam się może wydawać, że te zęby są super, a ja nie jestem do końca z nich zadowolona, ale też chcę, żeby te zęby wyglądały naturalnie i żeby były podobne do moich, tylko właśnie ulepszone. Okej, jest mega zimno, naprawdę się nie spodziewałam takiej pogody. Dzisiaj będzie akcja szukanie kurtki, bo no nie wytrzymam na pewno tydzień w takiej kurteczce. Idę do bankomatu. W ogóle okazuje się, że lira turecka i bat tajski mają bardzo podobny przelicznik. Tutaj tak wyglądają pieniążki. Teraz jedzonko. No i proszę, tu obok banku od razu mam jakieś takie jedzonko. Ej, to wcale nie jest takie drogie, jak myślałam. Dobra, zaraz zobaczymy. Wow, no słuchajcie, jestem trochę zaskoczona, bo o ile jeszcze makarony jakieś można zjeść w miarę tanio, o tyle tureckie kofty wychodzą ponad 60 zł. No, jestem zaskoczona, naprawdę.
No i taki obiad kosztuje razem z wodą około 70 zł. Dzisiaj, moi drodzy, witam Was w Stambule, ale jak nie wiem, czy wiecie, Stambuł to nie jest stolica Turcji. Wyborne, ale spróbujmy mięsa typowego właśnie dla tego regionu. Ekstra. A tak już na poważnie, to słuchajcie, nie zazdroszczę Wam, jak wyglądacie to głodni. I też się tak zajada takim pysznym jedzonkiem. Że oglądacie to do obiadu albo do kolacji, to wtedy spoko. No powiem Wam, że może to jest drogie, ale to jest takie pyszne. Mięsko prima sort. W Turcji herbatka musi być. Dostałam w gratisie herbatkę. A przypomniała mi się teraz taka ciekawostka a propos pierwszej kawiarni na świecie, bo nie wiem, czy wiecie, ale pierwsza kawiarnia na świecie powstała właśnie w Stambule. Jedziemy do kliniki, tutaj dzisiaj wsparcie. No powiem Wam, że się stresuję trochę, ale podobno nie ma czym, bo nie będzie bolało, prawda? Nie będzie. Nie będzie super. To jest Tomek, już się poznaliście. Cześć! Wow, ale pięknie. Dzień dobry. Zobaczcie, jak pięknie, naprawdę. Jak galeria sztuki dosłownie. Pan doktor pyta, co by Pani chciała zrobić, mówi, bo na tym etapie zęby są bardzo ładne. Tak, więc Jakie tak. ma Pani oczekiwania? Chciałabym, żeby były równe, bo nie podoba mi się to, że tutaj te dwójki są takie... Ogólnie chciałabym mniej więcej zostawić wygląd moich zębów podobny, w podobnym kształcie, ale na pewno chciałabym, żeby te kły były trochę mniej, bo one mi czasami zahaczają. Jak coś mówię, to mi tak czasami zahaczają o usta i mi się to nie podoba i mam wrażenie, że one są trochę bardziej wysunięte. Köpek dişleri biraz mamili. A co do koloru? Chciałabym na pewno naturalny, nie chciałabym takich bardzo białych. Doğal bir renk istiyorum, böyle bembeyaz olmasın. Chciałabym troszeczkę jaśniejsze może niż mam i no, żeby to nie były takie, że najpierw idą zęby, a później idzie reszta człowieka. Benim doğal dişlerimden bir ton daha açık istiyorum. Nie. Ja bym chciała takie zęby mieć, żeby niektórzy ludzie się tak zastanawiali, czy to są jej, czy to są zrobione. Tak jak na przykład u Piotrka jest, u Ciebie Kamil jest to samo, że tak jakby tego nie widać na pierwszy rzut oka, że masz zrobione, tylko masz takie, o, ale on ma ładne zęby. Nie? Tak, ja bym bardzo chciała imitację szkliwa właśnie też. Bardzo mi na tym zależy, żeby ten ząb... Tak, to jest super, to jest naprawdę ekstra. Nie, no ja myślę, że to jest ten, tak? Tak, to jest BL3 i tutaj ta Pani ma naturalną formę, czyli mamy jedynki troszeczkę dłuższe, dwójki dłuższe. O kurde, ja nie wiem, czy ja chcę aż takie jasne, szczerze mówiąc, trochę się boję. Bo Pani już ma swoje bardzo jasne ząbki. Ale boję się tego efektu, bo no niezbyt mi się podoba, jak ktoś ma takie bardzo jasne. To wygląda tak trochę nienaturalnie. Chciałabym, żeby te były takie równiutkie, troszkę kła, ale nie takiego jak ja mam tutaj, takiego wampirzego. Tu mamy też naturalne ząbki. Też trochę inna forma. I też mamy nadal przeźroczenie na końcówkach. Bo Pani się kły nie podobały takie długie. Pani by chciała na pewno kły skrócić. Tak, ale też nie tak, żeby one były, też nie chciałabym od linijki tych zębów. Nie chcemy Hollywood. To znaczy, tak? Nie chcemy? To ja nie wiedziałam. Czy tu mamy taki przykładowy Hollywood, nie? Proste są zęby. Okej. No nie, chciałabym może jednak troszeczkę tego... Nie, właśnie nie, bo to tak sztucznie te mocno. kiełki u Ciebie mega charakterystyczne. Tak, trzeba troszeczkę tego kiełka tam mieć, no. No tu też mamy naturalne zęby. O właśnie, takie coś bardziej. I to jest jaka to jest metoda? To jest naturalna forma zębów. Aha, to są naturalne zęby tej pani? Nie. Aha. W sensie, to są korony. Okej. To są korony, ale naturalna forma, czyli kształt, nie? Aha. I ta Pani też ma kiełki, ale takie bardzo delikatnie zarysowane.
padła decyzja, że robię licówki, bo stwierdziliśmy, że efekt bondingu to jest efekt tak naprawdę na krótko, ten bonding może odpadać, wiecie, no różnie z tym bywa. A ja bym chciała mieć efekt już na lata, piękny efekt. W zasadzie będą to zęby zbliżone do moich, tylko po prostu ulepszone, równiutkie. Wszystkie te, wiecie, nierówności będą pięknie zrobione. Jeszcze na szybko pokażę Wam, jak wygląda klinika, bo naprawdę jest przepiękna po prostu. Właśnie czekam już na swoje piłowanie. No i mam nadzieję, że też będę... O, czekajcie. Że też będę miała taki piękny, naturalny uśmiech. Tak wyglądają spiłowane zęby. Na razie pierwsza część, czyli góra. I powiem Wam, że jestem w szoku, bo to nic nie bolało. Nic. Że dużo bardziej gładko niż myślałam. Teraz jeszcze tylko dół. Później kilka dni czekam na, wiecie, żeby te ząbki były gotowe. Za kilka dni zakładam, przechodzę na konsultacje i gotowe. No i to ogólnie był etap, którego się bałam najbardziej, a naprawdę ból 0 na 10. To jest arcyplenie strasznie. 0 na 10. Ale nie jestem w stanie uciąć sparaliżowanych pół buzi. A tak to wygląda. Bo ja miałam robione też coś tutaj z dziąsłami, prawda? Konturowane dziąsła. Miałam konturowane dziąsła. To jest chyba coś, co... A to jest standardowe, czy nie? Tylko robimy wtedy, jeżeli ktoś ma taką potrzebę po prostu. Aha, okej. Czyli się okazuje, że ja miałam potrzebę, żeby wyrównać dziąsła. Jezus, że tak mówię. I będę musieli się to zagoić. Będę miała jakąś płukankę, zaraz mi stają takie tymczasowe zęby. Dobra, słuchajcie, jestem już w hotelu. Dali mi takie tymczasowe zęby odciśnięte od moich naturalnych zębów. Mam sparaliżowane pół twarzy, więc za bardzo nie dam rady mówić. Czuję się super, ból 0 na 10, ale nie mam jak się napić i nie mam jak zjeść, a nie jadłam dzisiaj praktycznie cały dzień. No i dzień dobry, witam się z Kamilem. Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Powiedz, gdzie idziemy właśnie? Idziemy na dzielnicę Kodikoi, jesteśmy po azjatyckiej stronie Stambułu, ze względu na to, że tutaj jest właśnie klinika. Podjechaliśmy sobie autobusem, jakbyście chcieli podróżować kiedyś po Stambule, takie karty sobie kupujcie, to jest karta miejska i to przykładacie zarówno w autobusach, tramwajach, promach, metro, wszystkim tym możecie jeździć, taki prepaidzik, fajnie się poruszać. I to się po prostu doładowuje i się wykorzystuje, tak? Tak. No i słuchajcie, Angielski. tutaj macie takie automaty przy wejściu do metra, kupujecie sobie tą kartę. Kup Istanbul Card, cyk, Istanbul Karta 130, Aha. tak, cash. I I teraz doładować tak, jeszcze. pieniążek wkładasz tu, on se go tu wciąga, widzisz, nawet tutaj jest Ataturk. Super, bo bez tej karty nie da się jeździć, tak? Nie, Trzeba mieć tę kartę. nie, Okej. wejście jest zawsze, i teraz połóż ją, czekaj i pokażę Ci balans. Masz 70 i teraz jak jest zielone, to wsadzasz pieniążek. Okej, to I wcale nie ruszasz jest karty, jak pokaże się, że tyle wleciało, czekasz, aż się pokaże dziubek. Jest ptaszek doładowany i możesz zabrać. Jak podchodzisz, przykładasz do brameczki to, pokazuje Ci balans i przechodzisz. Super. Tak. A teraz idziemy na takie najpopularniejsze miejsce w całej Azji, gdzie jest masa knajp, masa sklepów, straganów, jest zimno, Ala Tak, ja Tajlandii właśnie przyleciała. muszę kupić kurtkę. Trzeba się ubrać. Tak, a jeszcze pokażę Wam moje ząbki, bo na razie mam takie nakładki swoje. Dzisiaj o 14 jadę do kliniki. No, także idziemy zwiedzać. Co to jest? Więc to nazywa się kokorecz. To się różni tym, że jak kepsa macie pionowo, to jest poziomo i jest w takich zawijakach, jakby sznurki były nawinięte. I są to jelita baranie. To jest wszystko przyprawione. Tam już leży to wszystko pokrojone i jest to naprawdę pycha. To się w bułce podaje z sałatką. O, nawet Pan pokaże teraz. Wow, Dokładnie. patrzcie, jak Pan Ma to bardzo Ojejku. Bardzo specyficzny zapach, ale jest to na serio pyszne. Wiesz co, jelita mnie raczej nie przekonują, ale... Ale u nas też się podrobyje, No żołądeczki. wiem, ale ja akurat nie jem. Ale flaki na przykład niektórzy bardzo lubią. Też lubię. Poszukiwania kurtki, ale właśnie zaczyna znowu padać strasznie. Ja bym Wam bardzo chętnie pokazała więcej z tego Stambułu, no ale słuchajcie, niestety ta pogoda jest taka trochę niezachęcająca. O, nawet mają Rossmann.
Słuchajcie, kupuję kurtkę. Pan mi zaproponował Burberry kurtkę, ale była za droga. Myślę, że to oryginał ogólnie. Raczej mi się nie wydaje, żeby to nie była oryginalna, skoro w takiej cenie. A tu proszę bardzo. Jest ciepła, to jest najważniejsze. Ile on mi powinien tego wydać teraz? 2700 w lirach powinien mi wydać, dobra. Ej, ta kurtka ogólnie jest naprawdę mega fajna. Powiem wam szczerze, że tak się śmiałam, ale chyba ją sobie zostawię, bo w maju idę na Everest Base Camp i wydaje mi się, że ona będzie nawet spoko. W sensie w ogóle nie zwracam uwagi na to, że to jest jakaś podróba North Face'a. Ogólnie uważam, że kupowanie podrób jest słabe, ale może sobie to zakryję jakoś i będzie po prostu zwykła, fajna kurtka. Tak, no właśnie to jest w ogóle super jakości kurtka, cieplutka, naprawdę fajna. Super. Wow. No i to są takie bary mleczne, jest coś takiego jak u nas, że kupujesz sobie na sztuki i wiesz, kawę jak kosztuje 7-8 zł, tam robi kofty świeżuteńkie, shish kebab, czyli z kurczaczka, wszystko pyszne, soczyste. I ile to mniej więcej kosztuje? No że jak ja biorę taką tackę i ładuję na to 4-5 talerzy, Tak. czyli naprawdę ogromną porcję, po całym dniu, no to płacisz tam 40 zł. My byliśmy w takich barach, ja już teraz to kojarzę, Tu masz niesamowite, o sałatki, Jezu. Słuchajcie, no przykro mi, jeżeli ktoś to ogląda głodny, nie zazdroszczę, ale zobaczcie, o Jezu, tureckie jedzenie jest wspaniałe. A tu jeszcze jest właśnie kunefe, a to też jest w Jordanii, nie? Tak. Bo my w Jordanii też co jedliśmy. No i oczywiście baklawa, w ogóle tureckie. Co, kunefe? No. No i tak się tutaj... O, jaka flaga. Czujesz ten zapach? Tak, czuję ten zapach. O, to są te bułeczki? Takie bułeczki będziemy jeść z mięskiem, bo... One są całe w takim sosie pomidorowym i na parze utrzymywane. Super. Właśnie my musimy coś takiego, co nam, wiecie, zębów nie podrażni. Jeszcze raz, jak to się nazywa? Tombik. Tombik. Okej, próbuję. Mam nadzieję, że będę dała radę ugryźć, bo wiecie, te zęby są takie... Ojeju. Pycha. Przepyszne. Od razu wezmę sobie drugą. Jak możecie zwrócić uwagę, wszystkie zdjęcia są z tym samym gościem. Zarówno tutaj i u góry portrety, i na lewo. W Turcji jest jeden wielki kult. On się nazywa Atatürk. Zarówno flaga, jak i ta postać jest czczona w całym tym kraju. Mąż stanu, ojciec narodu, który przeprowadził ogromne reformy, tak naprawdę wprowadził Turcję do Europy, zniósł nakaz chodzenia w burkach dla kobiet, że Turcy mogą się ubierać po europejsku. Bardzo reformował Turcję, przeszli na alfabet, na liczby, na godziny tutaj europejskie. No i mieszka... Mówisz, że on zmarł w 1911? 1911 i mam nadzieję, że dobrze pamiętam. I kiedy zmarł, tam o godzinie 7 coś, w pałacu Dolmabacza, to tam zatrzymali wszystkie zegary na tej godzinie i do tej pory one stoją. Tak na jego cześć. Ciekawe. No. Bardzo ciekawe. Reformator Turcji. Czyli jak ktoś przyleci do Turcji, to na pewno się natknie gdzieś na Wszędzie. jego. Teraz zapewne zwrócisz uwagę, jak będziemy szli, to jego twarz wisi Wszędzie na będę budynkach, widziała. na billboardach, wszędzie. Okej, ciekawe. Do wytrzymania? Teraz te jednorazóweczki pan doktor zdejmuje, trzeba je tak po prostu szarpnąć. One łatwo schodzą zazwyczaj. Jaki przystojny. Hiç günah yok kabahat sende. Bende hiç günah yok kabahat sende. No i słuchajcie, jesteśmy właśnie tutaj, Byliśmy tu? Przejechaliśmy Tu pod wodą, tu? i idziemy sobie na taksi. Tutaj. Idziemy sobie właśnie na most Galata, czyli takie bardzo popularne tutaj miejsce. Pewnie kojarzycie z jakichś zdjęć ze Stambułu, gdzie tak sobie z wędkami stoją panowie, łowią rybki. No właśnie my tam idziemy. No i proszę bardzo, tutaj Bosfor, tam jest ta część azjatycka, tutaj jest most Galata, tam jest
jest wieża Galata, tu jest Taksim. Idziemy właśnie, ale super to wygląda. No i zobaczcie. Kamil się chce dogrzeć. No i jesteśmy już po drugiej stronie. I tutaj jest taka fajna, klimatyczna uliczka, gdzie można sobie zjeść świeże, złowione prosto z Bosforu rybki. Ja tu kiedyś jadłam taką właśnie kanapkę z bułką, z taką rybką. O, tutaj dokładnie widać, tak wygląda ta bułeczka. Jadłam ją i pyszna. Ojej, widać jak pada. Ale nie poddajemy się. Idziemy dalej na zwiedzanko. Wow, jak to się miejsce nazywa? Nie mam pojęcia, nie pamiętam. Zaraz. A to miejsce się nazywa... O tak. Tutaj jest ten słynny tramwaj, ale powiem wam szczerze, że nie jestem w stanie nagrywać za bardzo, bo tak pada, jest tak zimno. Łapiemy się? I co? I to się tylko stoi? No, może się stać, będzie jechał zaraz. A on będzie jechał. Nie będę się cisnęła już. No i z racji tego, że musimy jeść jakieś miękkie rzeczy, to przyszły takie ziemniaczki z różnymi dodatkami. I taki jeden ziemniaczek kosztuje, słuchajcie, bagatela 40 zł. No ale jesteśmy tutaj przy tym głównym deptaku, więc nie ma co się dziwić. Niesamowite, mamy lekką poprawę pogody. Pierwszy raz odkąd tutaj jestem. Idziemy zwiedzać Hagia Sofia i no i co? I Grand Bazar, tak? Dzisiaj, czy nie? Dzisiaj zamknięty. Grand Bazar zamknięty jest w niedzielę, jedyny dzień kiedy, ale Hagia Sofia naprzeciwko Błękitny Meczet. Idziemy sobie na prom, bo mieszkamy po tej części azjatyckiej. Musimy przepłynąć do części europejskiej. Odbijamy tą kartę i płyniemy. No i dopłynęliśmy. Tutaj mamy niebieski meczet. Właśnie idziemy go zwiedzać, zobaczyć. Wstęp do meczetu jest bezpłatny. Może coś do domu kupię? Zobaczcie, jakie fajne. O, fajne. Tylko tu pewnie jest najdrożej ze wszystkich miejsc. Ale myślę, że coś kupię. O, a to jest, nie wiem co to jest, ale wygląda trochę jak Rahat Łukum. Coś takiego, Rahat Łuku. Kojarzę to z filmu Narnia. Wow, zobaczcie tutaj jakieś orzeszki, bakalie. Ojej, to wygląda super, ale niestety nie na moje ząbki. O, jakie mieszanki. Patrzcie, jakie super. Jak będziecie coś kupować, jakieś pamiątki, to myślę, że to jest super pamiątka. Na pewno kupię sobie do domu takie herbatki, ale czad. Ja już o tym zapomniałam. Nie, no ja muszę takie herbatki kupić. Takie herbatki to jest wspaniały prezent. Przyprawy. Super, że mam bagaż. To jest jedyny raz chyba w ogóle podczas mojej jakiejkolwiek podróży, gdzie mam bagaż. Więc mogę coś kupić. Kamil mnie uświadomił, że tutaj się nie kupuje, bo to jest 10 razy drożej To niż... wszystko wygląda tylko ładnie, to jest takie na pokaz, przejście, zrobić zdjęcia. Wiadomo, jak macie nieograniczone budżety i się z tym nie liczycie, no to spoko. Natomiast tutaj lokum kosztuje 1100 lir za kilogram. Pójdziemy uliczkę dalej, kosztuje już 250. Okej, czyli tu nie robimy zakupów, a powiedz mi, wiesz co to jest za słodycz Rahat Łukum, czy coś takiego? To jest coś podobnego do tego? Tak. Okej, tak. czyli dobrze mi się kojarzyło. Dokładnie. Okej. No dobra, czyli tutaj po prostu patrzymy, podziwiamy, ale nie robimy Nie tu kupujemy. zakupów. Nie kupujemy. Także to jest też podpowiedź dla Was. Ale klimacik jest super.
herbata jaśminowa. Tak, i ona się... Rzucisz, to cała kulka wazoni się otwiera. Super, właśnie to na pewno chcę kupić, ale to nie tutaj. Ale no powiem wam, że tutaj są takie zapachy niesamowite, że aż mi się chce kichać w ogóle, ale w Indiach też właśnie to tak wygląda, nie? Że tam są te takie różne przyprawy. Super, idziemy dalej. Gdzie teraz idziemy? Z Bazaru Egipskiego, tylko na prawo za bramą. Okej. Ale zapach, kawka turecka. No właśnie w Turcji, wiesz o tym, Kamil, że w Turcji powstała pierwsza kawiarnia na świecie w 1500... W Turcji? Tak, w Turcji, w Stambule, no. No proszę. 1500, nie pamiętam, mówiłam to już wcześniej w Alicja filmie. Bawiu, czy? No, tak. No i tu już masz połowę taniej, nie? Bo poza bazarem. Okej. Ale patrzcie, jak fajnie to wygląda. Te kolory, te smaki. O, zobaczcie, tutaj są jakieś kiszonki. Przeróżne. Ja uwielbiam te kiszonki. Tureckie, arabskie. No ale niestety mogę na razie tylko na to popatrzeć. No i oczywiście baklawa. Zobaczcie, można takie fajne też pudełeczka kupić. Jeśli planujecie przylecieć do Turcji, warto jest jednak wziąć ze sobą bagaż, kupić bilet z bagażem, bo naprawdę tutaj można się tak kupić. Są takie pyszności, ja na pewno coś później przywiozę Piotrusiowi. I jak To do się papierosów... Japrak, Jak? Japrak, tureckie gołąbki. Tureckie gołąbki, japrak to się nazywa. Takie bidne gołąbki, nasze są bardziej na bogato. No i właśnie jesteśmy przy meczecie Sulejmana i jest naprawdę przepiękne. Wejdziemy do środka za chwilę. Ale no powiem wam, że ta pogoda jest po prostu... No krzyżuje nam plany, co by nie mówić, bardzo nam krzyżuje plany, bo nieprzyjemnie się chodzi. Jesteśmy cali mokrzy, ale spróbujemy wejść do środka. Podobno wejście jest za darmo, także uczciwa cena. No i powiem wam, że robi to wrażenie, naprawdę przepiękny budynek, przepiękna architektura. Myślę, że tutaj w ogóle jak jest pogoda, to jest naprawdę pięknie, bo tutaj te błonia dookoła, takie ogrody, jak są zielone, to na pewno jeszcze dodają tutaj uroku. No i jesteśmy w środku. Możemy oczywiście tylko do pewnego momentu wejść. Oczywiście głowa musi być zakryta. Zgodzili się, że nikt nic nie powiedział. Weszłam w kapturze i normalnie wszystko przeszło. Na przykład Koran, nie? Za darmo. Za darmo można sobie wziąć, jakby dowiedzieć się, jakie są różnice między tymi religiami. I też jest po polsku, co ciekawe. Tak, po polsku, angielsku, no w wielu językach tam jest. Można sobie poczytać w kwestiach informacyjnych, czym to się różni. Naprzeciwko jest meczet taki niebieski, który jest odbiciem lustrzanym Hagi Sofii, bo żona sułtana pozazdrościła Hagi Sofii, też chciała mieć taki meczet, bo w zasadzie wtedy Hagia Sofia była kościołem, więc sułtan wybudował taki sam, tylko w odbiciu lustrzanym meczet swojej żonie. No i trzeba przyznać, że naprawdę robi ogromne wrażenie, pięknie wygląda. Błękitny meczet w Stambule, znany również jako meczet sułtana Ahmeda, to jeden z najsłynniejszych zabytków Turcji. Został zbudowany na początku XVII wieku i wyróżnia się 6 minaretami oraz imponującym wnętrzem zdobionym ponad 20 000 niebieskich płytek z izniku. Tutaj do tego meczetu niebieskiego wstęp jest darmowy i ja tutaj byłam, ale kompletnie nie pamiętałam. Pięknie tu jest po prostu. Wow.
Mam dzisiaj gościa specjalnego, proszę bardzo. Cześć, merhaba. Słuchajcie, mam bulduk. okazję, żeby podpytać, można powiedzieć już lokalsa. Powiedz, ile czasu mieszkasz w Stambule? W Stambule mieszkam od 3 lat, ale ogólnie z Turcją związana jestem już od 5 lat, bo przyjeżdżam tutaj od 2020 roku. I uważasz, że to jest takie twoje miejsce na ziemi? Chyba tak. Ogólnie na początku tego nie czułam, ale teraz po tych 3 latach spędzonych w Stambule już sobie trochę nie wyobrażam opuścić tego miasta. A powiedz, gdzie my w ogóle teraz jesteśmy? Bo mnie przyprowadziłeś do przepięknego miejsca. Powiedz, co to w ogóle za miejsce? Teraz jesteśmy w ogóle na dzielnicy Üsküdar. To jest po azjatyckiej stronie Stambułu. Siedzimy tutaj, mamy widok na morze praktycznie. I jesteśmy w takiej restauracji, bibliotece, tak naprawdę takim miejscu kultury stworzonym przez właśnie władze tej dzielnicy. Dobra, robimy teraz chwilową przerwę i zajadamy. Smacznego! No i zobaczcie, jaki tu jest fajny klimacik. Tu macie też nazwę miejsca, w którym jesteśmy. No dobra, a powiedz mi ogólnie, jaka tutaj jest na przykład płaca minimalna albo taka standardowa? Wiesz co, teraz sprawdziłam, właśnie przeliczyłam z lir, to jest 22 000 lir na złotówki i wychodzi mniej więcej 2,5 tysiąca złotych. I to jest najniższa krajowa. Najniższa, okej. A ile kosztuje wynajem mieszkania? 25, Co? 30, 40, zależy w jakiej dzielnicy, jak duże jest mieszkanie. Ogólnie mieszkania w Turcji są zazwyczaj większe niż w Polsce. Aha. I jeżeli to jest 40 metrów, to absolutnie to jest raczej uznawane za kawalerkę. Więc to nie będą 2 pokoje, tylko raczej pokój z kuchnią. W Turcji tak określają na przykład 2+1, czyli salon plus 2 pokoje. Aha, okej. I najczęściej to będzie 60 metrów, 70 ogólnie. I tak w Stambule mieszkania są trochę mniejsze niż w innych miastach, bo ogólnie takie standardowe mieszkanie w Turcji to jakieś 120-130 metrów. Mniej więcej, żeby mieszkać w miarę dobrej dzielnicy, w miarę nowym budynku, to trzeba wydać jakieś 25-30 tysięcy lir, a mówię 22 000 to jest najniższa krajowa. Więc zapytałaś mnie, jak ludzie tutaj żyją. No więc tak, albo mają jakąś dodatkową pracę, wiesz, nie wiem, zajmują się czymś dodatkowo, albo pracują po prostu 2 osoby, mąż i żona, czy tam, nie wiem, chłopak, dziewczyna, jak tam ludzie sobie żyją, to zależy. Albo wiele osób mieszka też z rodzicami bardzo długo. O, okej. Albo wynajmują pokoje po prostu, tak, ale... Albo więcej osób po prostu wynajmuje, więcej osób w jednym mieszkaniu, tak? Tak, ale powiem Ci, że dorosłe osoby naprawdę po 30 lat mieszkają cały czas z rodzicami. Ale wiesz co, to chyba w Polsce tylko tak jest, że my się tak szybko wyprowadzamy, bo w wielu krajach na świecie jest tak, że dłużej się żyje. Tak, ale oni nawet po prostu są zmuszeni trochę mieszkać z rodzicami, bo nie da się po prostu z pensji wynająć mieszkanie, przynajmniej w Stambule. No tak. Dobra, a powiedz, gdzie Twoim zdaniem warto się zatrzymać w Stambule? Ogólnie to zależy od preferencji. Ja bym właśnie celowała w tą dzielnicę, na której Ty teraz jesteś, to znaczy nie do końca na Üsküdar, ale Kadıköy, też po azjatyckiej stronie Stambułu, bo jest to taka dzielnica hipsterska, że można sobie wyjść do jakiejś kawiarni, kiedy Fajne się ma knajpki ochotę. tutaj są, nie? Tak, ale jest tak spokojnie, lokalnie też w pewnym sensie. Aha. No i w ogóle bardzo lubię tą dzielnicę, tylko to zależy od preferencji, nie? Bo niektórzy mogą preferować być, nie wiem, bliżej zabytków, czyli po europejskiej stronie, gdzieś tam Fatih na przykład, albo Karaköy czy Taksim. Natomiast tam moim zdaniem jest bardziej tak tłoczno, bardzo dużo turystów, nie wiem, jakichś knajp, barów, może być głośno, na przykład w okolicach Taksim. I też ogólnie Taksim lubię w dzień sobie pochodzić po tej ulicy na jakieś zakupy, ale wieczorami to może być trochę niebezpiecznie pod takim względem, że nie wiem, jeżeli komuś ginie telefon w Stambule, a ogólnie tu się tak jeszcze nie zdarzają, bardzo rzadko, ale jak już to na Taksim właśnie. Okej, Więc to bym odpuściła. Taksim to jest ten główny deptak taki, no nie? Tak. Jesteśmy teraz pod meczetem zbudowanym dla córki sułtana Sulejmana, Mihrimah, przez Mimara Sinana, budowniczego Stambułu, takiego głównego budowniczego. Bo możecie zobaczyć, że wiele tych meczetów jest do siebie podobnych. Właśnie on je zaprojektował. No i idziemy do kawiarni, która według legendy, znaczy z której on nadzorował budowę według legendy. Także nie wiem, na ile to jest prawda, no ale gdzieś tam do tego dotarłam. I ogólnie ta córka nazywała się Mihrimah, czyli Słońce i Księżyc, jeżeli dobrze pamiętam tłumaczenie. I w dzień jej urodzin między minaretami
widać idealnie księżyc. O, Także no, fajne, taka ciekawe. romantyczna historia. Aha. Jeszcze raz, jaki deser jest popularny? Magnolia, to taki W słoiczku. budyń, tak? To jest budyń, o to idealnie dla mnie. Widoczek na meczet. Pan, który nas obsługiwał, powiedział, że specjalnie do nagrań poda nam herbatę nie tak po prostu w pojedynczej szklaneczce, tylko w czajniczku, żeby było fancy. Aha, super. Także najpierw nalewamy sobie esencję. Zależy, jak bardzo mocną herbatę chcemy. A, tu jest esencja, a tu jest Tak, a tu jest po gorąca prostu woda, żeby ją rozrzedzić. Okej. Także ja Ci zrobiłam dość mocno. Dobrze. Dobra, słuchaj, a co według Ciebie trzeba zobaczyć w Stambule? Ktoś, kto po prostu sobie przyjeżdża i musi sobie zaplanować czas, co według Ciebie warto zobaczyć? Dobra, to może byśmy sobie to trochę podzieliły na dzielnice, bo wiadomo, że Stambuł jest potężny, dzieli go i Bosfor, i Złoty Róg. To na pewno dzielnica Fatih i wiadomo, Hagia Sofia, Błękitny Meczet, Grand Bazar, czyli Kapalı Çarşı, Bazar Egipski, który jest tuż obok, dzielnica Eminönü, tam w ogóle można zabłądzić i z takich mniej znanych meczetów to fajny będzie meczet Rustema Paszy. Okej. Ma tam piękne, błękitne kafelki i jak komuś się spodoba błękitny meczet, to fajnie przejść do właśnie meczetu Rustema Paszy, bo on jest malutki, taki klimatyczny, tych płytek można sobie podotykać, naprawdę polecam bardzo. To jest, i jeszcze z tej strony fajnie się wybrać na dzielnicę Balat i nawet jakby dalej w górę, jakby w głąb tej dzielnicy dojść nawet do murów dawnego Konstantynopola. Dokładnie. I na przykład odwiedzić pałac Tekfur albo Mola Zeyrek Jami. Naprawdę, czyli dawny kościół Pantokratora, o ile się nie mylę. I to jest wszystko w tej jednej części? Tak, na dzielnicy Fatih, która była tym pierwszym miejscem, gdzie w ogóle jakby zaczęło się miasto tworzyć. Okej. I między Fatihem a tą jakby nowoczesną częścią miasta jest Złoty Róg. Także można przejść przez most Galata, pewnie wszyscy go znają, że tam ci rybacy łowią. Tak, super, no. Dokładnie, i dostać się na dzielnicę Karaköy. To jest taka już nowocześniejsza dzielnica w takim trochę stylu francuskich kamienic, coś takiego. Tam jest fajne miejsce, które nazywa się Galata Port. Takie nowoczesne deptak nad samym morzem. Są ekskluzywne sklepy, restauracje, kawiarnie. Tuż obok jest super miejsce na baklawę, najlepszą baklawę w Stambule. Nazywa się Güllüoğlu. To trzeba sobie zapisać, słuchajcie. Dokładnie, to jest topka. Stamtąd można na przykład iść spacerem na dzielnicę Cihangir, taką mega hipsterską, klimatyczną, właśnie można tak pospacerować wśród starych kamienic, antykwariatów, mega po prostu. Iść w górę w stronę wieży Galata, później stamtąd na plac Taksim i ulicę Istiklal. Więc to jest taka fajna trasa, żeby sobie zobaczyć, jak wygląda właśnie Stambuł, ten trochę taki bardziej nowoczesny. Dobra, a Monika, jak Ciebie ludzie mogą znaleźć, powiedz? Mogą mnie znaleźć na Instagramie pod nazwą Jak na tureckim kazaniu. Super jest ta nazwa w ogóle, naprawdę. Sama to wymyśliłaś? No, tak. Świetne. Także słuchajcie, jeżeli chcecie więcej polecajek ze Stambułu, się wybieracie tutaj, to koniecznie zajrzyjcie na Instagrama Moniki. Dziękuję bardzo. Dzień dobry wszystkim, witam się z najważniejszego dnia. Dzisiaj będę miała zakładane już zęby, zaraz idziemy na przymiarkę, no i powiem Wam szczerze, że się stresuję. Wiem, że będzie dobrze, bo już widzę po prototypie, że będzie dobrze, ale no jest stresik, także będę Wam wszystko pokazywać. Zobaczcie, tak wyglądają moje ząbki. No słuchajcie, wyglądają bardzo naturalnie. Altındakini cilalı. Ekstra.
No, jest idealnie. Udało się? No, mam jeszcze, słuchajcie, ten. Jezu, no one są idealne. Ale piękne. Zobaczcie, jak to wszystko jest pięknie zrobione. Jak już zejdzie mi znieczulenie, to Wam pokażę w pełnej okazałości. Kończę swoją przygodę tutaj w klinice. Jestem bardzo zadowolona. Pokażę Wam efekt jeszcze, jak już mi znieczulenie zejdzie i będzie dokładnie widać ten uśmiech. No ale powiem Wam, że lekarz miał naprawdę nie lada wyzwanie ze mną, ale myślę, że no efekt się, słuchajcie, broni sam. Jeszcze Wam dokładnie pokażę. Bardzo dziękuję Fly Medica, że mogłam tutaj być i naprawdę z ręką na sercu polecam, bo opieka jest najlepsza z możliwych. No i tak, minęło już ile? Miesiąc mniej więcej? Tak, jakieś 5-6 tygodni. Jak oceniasz moje zęby w ogóle? Bardzo pięknie. Bardzo ładny, naturalny i kolor naturalny przed naturalny. I to jest najważniejsze, że nie są po prostu świecące jak umywalka, bo to wtedy nie wygląda bardzo zaciekawie. Tak samo ja mam też robione przez Fly Medica stomatologię dokładnie. Jestem bardzo zadowolony z odcieniu moich zębów, w ogóle z kształtu całego i śmiało mogę polecić. Ja robiłem 3 lata temu zęby, ale robiłem Dobra, to ja jeszcze tylko powiem mniej więcej, jak to u mnie wyglądało, więc tak pierwszy tydzień po zrobieniu zabiegu, po zrobieniu zębów bolały mnie zęby, musiałam brać tabletki przeciwbólowe i to tak naprawdę, że budziłam się w środku nocy, jak już mi tabletka przestawała działać, ale to był pierwszy tydzień taki, a później już w ogóle nic mnie nie bolało i tyle komplementów, co się nasłuchałam przez te ostatnie 5 tygodni a propos moich zębów, no to naprawdę, no powiem Wam, że z perspektywy czasu to była naprawdę jedna z najlepszych decyzji w moim życiu. Powiem Wam tak, warto, naprawdę, jeżeli ktoś rozważa, bardzo polecamy Fly Medica, jeżeli chcecie mieć zrobione zęby ładnie, naturalnie przede wszystkim. A i jeszcze może powiem o kosztach, bo dużo jest o to pytań. Takie zęby jak w moim przypadku, czyli zdrowe zęby, bo jeżeli macie zęby do leczenia, to oczywiście możecie też to zrobić na miejscu. U mnie było 6,5 tysiąca euro. Za 6 zębów, Ty też miałeś po 6. Czyli 24 zęby. 6,5 tysiąca euro, ale najlepiej, jeżeli rozważacie, czy polecieć do Turcji, do Fly Medica, to najlepiej, żebyście do nich napisali na Instagramie. Dokładnie tak. I na pewno Wam wszystko powiedzą. I co? Na sam koniec zapraszamy jeszcze do subskrypcji kanału. Lecimy po 1 milion. Dziękujemy jeszcze raz Fly Medica Stomatologia. Swoje zamki. Piękne. Dobra, trzymajcie się, Dziękujemy pozdrawiamy. bardzo za I wracamy oglądanie. z powrotem z normalnymi odcinkami, także wbijajcie na kanał i oglądajcie. Tak jest.